Cześć, witajcie! W dzisiejszym materiale przedstawię Wam najpiękniejsze plaże na Filipinach, jakie widziałem. Moim podróżniczym marzeniem zawsze było to, żeby dotrzeć w jak najbardziej rajskie miejsca. Szukałem ich na Bali, w Meksyku, ale znalazłem je właśnie na Filipinach. I tutaj muszę na pewno podziękować Bartkowi z Bezplanu, bo w czasie pandemii oglądałem mnóstwo jego vlogów i zakochałem się w tym miejscu. Zrobiłem research i udałem się w drogę do raju. Zaczynamy od Port Barton. W samym Port Barton plaża jest śliczna, piaszczysta, z palmami uchylającymi się do wody. Jednak największą jej zaletą i powodem, dla którego znalazła się w tym zestawieniu, jest jej położenie. Właśnie tam doświadczyć można przepięknych zachodów słońca. Widok na zatokę i okoliczne wzgórza skąpane w blaskach promieni słonecznych robią ogromne wrażenie. W Port Barton konieczne jest wypożyczenie skutera, żeby eksplorować dzikie plaże, które są znacznie lepsze niż w samej miejscowości. Wystarczy odjechać parę minut na północ, by dotrzeć na zapierające dech w piersiach plaże, na których będziecie tylko wy. Najbardziej polecam plaże, które znaleźć można w drodze z Port Barton do São Vicente. Drogi nie ma zaznaczonej na Google Maps, ale biegnie często wzdłuż wybrzeża, dlatego nie będzie problemu ze znalezieniem zjazdu i idealnego miejsca. São Vicente to region, w który rząd filipiński pompuje aktualnie duże pieniądze. Chce rozkręcić to miejsce i wcale mnie to nie dziwi. Znajdziecie tutaj gigantyczną plażę Long Beach, która ciągnie się na długość aż 15 km. Podziwiać ją możecie z pięknego punktu widokowego Batoniningning. Piasek ma ciepłą barwę wpadającą w pomarańcz, a woda jest błękitna i przejrzysta. Obok wzgórza jest też piękna plaża Secret Beach z ciekawymi skałami, które nieco przypominają te z Seszeli. Przenosimy się na samą północ wyspy Palawan do El Nido, regionu, który uchodzi za wizytówkę Filipin. Tam, żeby odwiedzić najpiękniejsze plaże, potrzebna będzie łódka, bo często są one na małych wysepkach. Na miejscu lokalsi będą Wam oferować wycieczki łodziami, więc to nie jest problem. Na sam początek Seven Commandos Beach, która jest najbliżej miejscowości El Nido. To zwykle pierwszy punkt wszystkich wycieczek zorganizowanych, dlatego z samego rana jest tutaj bardzo tłoczno. Jednak później, kiedy wszyscy odpłyną dalej, robi się spokojnie. Człowiek na tej plaży może poczuć się jak w raju, ale prawda jest taka, że jeszcze bardziej rajskie klimaty dopiero przed nami. Tylko, czy może być jeszcze piękniej? Kolejna plaża, Gigi's Beach, jest bardzo kameralna, niewielka, ale za to klimatyczna. Znajduje się ona obok tak zwanej Secret Lagoon, która dla mnie była nieco rozczarowaniem. Piękna plaża zrekompensowała jednak ten niewielki zawód. I dolecieliśmy na Helicopter Island. Swoją nazwę zawdzięcza poprzez kształt, który przypomina ponoć helikopter. Nie wiem jak wy, ale mi ona bardziej przypomina dużego delfina. Plaża jest szeroka i otaczają ją cudowne rafy koralowe. Koniecznie weźcie ze sobą maskę do snurkowania, żeby podziwiać kolorowy podwodny świat. Zastanawiałem się, czy Caldao Lagoon dodać do tego zestawienia, bo plaża jest tutaj dość niewielka, ale miejsce powala na kolana. Lagunę można podziwiać kajakiem bądź supem, więc atrakcje są gwarantowane. Niewielkie szpiczaste formacje skalne w połączeniu z soczystą zielenią i turkusową wodą zapadają w pamięci naprawdę na długo. Eksplorujemy dalej region El Nido i przenosimy się do cieśniny Tepiutan, która posiada co chwilę dzikie, piękne plaże. My na jednej z nich zjedliśmy pyszny obiad przygotowany przez lokalną załogę statku. W takich miejscach jedzenie smakuje jeszcze bardziej. To już ostatnia pozycja z El Nido, cudowna Hidden Beach. Słońce chowało się już nam za wielkimi skałami, więc nie miałem okazji zobaczyć tego miejsca w pełnym oświetleniu, ale i tak to był prawdziwy sztos. Myślę w ogóle, że to jest jedna z piękniejszych plaży w całym regionie.
Przenosimy się teraz kilkaset kilometrów na południe, w jeszcze bardziej dziki region Filipin, na wyspy Balabac. Region ten był do niedawna ciężko dostępny dla turystów. Miał niezbyt dobrą sławę ze względu na obecność współczesnych piratów na Morzu Sulu, czy też nielegalnego handlu pomiędzy Filipinami, Malezją i Indonezją. Od kilku lat turystów przybywa coraz więcej i obalają te mity dotyczące kwestii niebezpieczeństwa. Dzięki temu pojawia się możliwość odwiedzin tych rdzennych lokalnych wysp, które są jeszcze dzikie i nieskalane. Ciekawostką jest też fakt, że są w 80% muzułmańskie, w przeciwieństwie do reszty kraju. Battongong Island przywitał nas z zupełnie innym krajobrazem niż dotychczas. Już nie ma wielkich skał, a jest płasko i podobnie jak na Malediwach. Piasek jest śnieżno-biały i drobniutki, a wokół znajduje się mnóstwo raf. Na wyspie spotkać możecie lokalne dzieci, które zarażą was swoją pozytywną energią i otwartością. Lokalsi przy plaży suszą wodorosty, które później mogą sprzedać i które są wykorzystywane w przemyśle. Pracują przy tym całe rodziny wraz z dziećmi. Jest to bardzo żmudna i wymagająca praca, którą najczęściej zajmują się kobiety. Nasz lokalny przewodnik Chris na tej plaży pokazał nam również, jak prawidłowo jeść kraby. Kolejna wysepka jest naprawdę mała. To Palawan Island, która zachwyca swoją kameralnością. Drobniutki piasek przybiera momentami różowy odcień, sprawiając, że miejsce to staje się jeszcze bardziej magiczne. Podobnie jak na poprzednich plażach są tu piękne rafy z kolorowymi rybkami, więc snorkeling to pozycja obowiązkowa. Na wielkiej plaży możecie pograć też w siatkówkę. Rozbudowywany jest tutaj Palawan Resort, więc dostępne są także noclegi. Z tego względu wyspa trochę traci charakter dzikiej, a staje się bardziej komercyjna. Ale cały czas jest tutaj przepięknie. No i kto by nie chciał obudzić się na tak cudnej wyspie. A teraz prawdziwa perełka. A dlaczego perełka? O tym za chwilę. Niesamowita Onok Island. Wciąż jesteśmy na filipińskich Malediwach. Wyspa ma linię brzegową długości 730 metrów, więc przejście jej dookoła piękną plażą zajmie wam 15 minut. Woda otaczająca wyspę jest bardzo płytka, dzięki czemu ma ten jasny, charakterystyczny błękit. Znajdziecie tutaj piękne palmy uchylające się do wody. Na wyspie jest także pole kempingowe i pomost z niewielką zabudową, w której można zjeść posiłek. Obok pomostu często pływają piękne żółwie, które żywią się tam trawą morską. Kawałek dalej prawdziwa perełka, o czym wcześniej mówiłem, a raczej perła, bo właśnie obok wyspy Onok znajdują się gigantyczne małże. Liczą one około 150 lat i osiągają długość nawet 1 metra. Po prostu trzeba to zobaczyć. Nie należy jednak podpływać zbyt blisko, a broń Boże dotykać, bo są one bardzo silne i mogą zmiażdżyć nogę bądź rękę. Z informacji, jakie uzyskałem, władze planują zabudować wyspę Onok i stworzyć resort podobny jak na Malediwach, z domkami na wodzie. Przygodę z pięknymi plażami kończę na Punta Sebaring, plaży, która też za niedługo zmieni się w wielki resort. Nasz lokalny przewodnik powiedział, że właścicielem ogromnego terenu jest San Miguel Corporation, czyli to ci od znanego piwa. Nic dziwnego, że zainteresowali się tym miejscem, bo plaża jest ogromna, a jej atutem jest najdrobniejszy piasek, jaki w życiu widziałem. To była wręcz biała mąka. Aktualnie znajduje się tam piękne pole kempingowe, na którym mieliśmy przyjemność nocować. Klimat jest rewelacyjny, a widok wschodzącego słońca przy wyjściu z namiotu będę pamiętał naprawdę na długo. Doświadczyliśmy tam też bardzo sympatycznego spotkania z lokalnymi dzieciakami, które zaprosiły nas do wspólnej gry w siatkówkę. Zamieniliśmy z nimi kilka słów i zrobiliśmy zdjęcia. I to już wszystkie najpiękniejsze plaże, które udało mi się zobaczyć. Jest ich na Filipinach oczywiście dużo więcej, ale nie sposób dotrzeć na każdą z nich. Dajcie znać w komentarzu, która plaża wam się najbardziej spodobała. A tymczasem już teraz zapraszam was na kolejny materiał, nad którym aktualnie pracuję. Będzie to kompleksowy przewodnik 3-tygodniowej podróży właśnie na Filipiny. A radzę się spieszyć, bo jak sami widzieliście, niedługo te piękne plaże mogą być zabudowane przez wielkie resorty.
a piękno Filipin warto zobaczyć na własne oczy. Do zobaczenia. Cześć.